wyrażając wdzięczność za zaproszenie na przygotowaną przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego i Ruchu Apostolatu Emigracyjnego na międzynarodową konferencję na temat Jan Paweł II wobec migrantów, odnieść pragnę się do nauczania dziś już błogosławionego Jana Pawła II, jak również do tkwiących w naszej pamięci spotkań tego wielkiego papieża pielgrzyma, można powiedzieć ojca Polonii świata z rodakami, emigrantami, określanymi mianem ludzi w drodze. Istotą moich rozważań uczynić pragnę refleksję ukierunkowaną na działalność Akademii Polonijnej w Częstochowie w kontekście nauczania papieża Jana Pawła II, szczególnie od dnia 8 grudnia 2001 roku, kiedy Jan Paweł II został jej honorowym rektorem. Papieskie spotkania z Polonią, wyrażające się zawsze w wymiarze głębokiej ojcowskiej troski w poczuciu wspólnoty kulturowej oraz w jedności migracyjno-pielgrzymiego losu, były zawsze czasem niezwykłego zatrzymania nad rolą kultury w dziejach polskiej emigracji, nad stosunkiem kultury do wiary oraz duchowej tożsamości narodu. Podkreślały różnorodne formy więzi łączące migrantów z krajem pochodzenia, różne motywacje wychodźstwa i różne warunkowania historyczne. Niezwykle często papież przechodzi w tychże wystąpieniach od pojęcia narodu do definiowania Polonii jako części narodu, nie tylko w swoim historycznym dniu nad Wisłą, ale także w różnych miejscach świata. Wśród wielu elementów istotnych dla tożsamości narodowej Polaków żyjących w diasporze, Jan Paweł II eksponował język ojczysty. Wielokrotnie też podkreśla wkład Polonii w pomnażanie polskiej kultury w świecie oraz znaczenie jej świadomego świadczenia o kraju, będącego wyrazem nierozerwalnej więzi z ojczyzną. Szczególną rolę przypisywał młodemu pokoleniu Polonii, które mimo powszechnych pokus odrzucenia kultury ojczystej powinno dojrzeć do syntezy kultur uwzględniającej dziedzictwo narodu przodków. W tym kontekście przypomnieć jeszcze warto wezwanie Jana Pawła II kierowane do środowisk polonijnych, w myśl którego Polonia zobowiązana jest do bycia aktywną i świadomą swego posłannictwa częścią Polski poza Polską. Wyznaczone zostaje jej zadanie ciągłej determinacji w budowaniu tożsamości duchowej, której fundament stanowi historyczne dziedzictwo narodowe. Temu budowaniu służyć ma utrzymywana stale więź z krajem, traktowana w kategoriach nakazu moralnego, z drugiej strony jako swoista potrzeba serca. Źródłem wszelkich poczynań ma być jednak zachowanie chrześcijańskich wartości, które są niezbędnym warunkiem wkładu w rozwój nowych ojczyzn i kraju pochodzenia. W kwestii tożsamości narodowej, odniesieniom do ojczyzny i problemowi emigracji Jan Paweł II poświęca zwykle najwięcej uwagi. W swych wystąpieniach często przedstawia również elementy odnoszące się do wiary Kościoła katolickiego, do człowieka jako jednostki, czy też człowieka w ujęciu konkretnych relacji społecznych. Nie sposób byłoby rozwijać myśli poświęconych tożsamości narodowej w wystąpieniach papieskich, nie uwzględniając fundamentalnego założenia, w myśl którego Polacy na emigracji są cenną częścią Polski, są Polską wyrwaną z własnych granic. Poszerzeniu ulega więc sam zakres terminu ojczyzny. Jest ona traktowana tutaj nie tylko jako przestrzeń fizyczna, ale przede wszystkim jako ta przestrzeń, gdzie można odczytywać utrwalone w całej tradycji, w dokumentach wartości, które nadają sens życiu. Na dziedzictwie kulturowym opiera się duchowe życie narodu, w szczególności gdy ma to miejsce w sytuacji emigracyjnej. To dziedzictwo, jak
uzasadnia Jan Paweł II podczas spotkania z Polonią brytyjską, stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej nawet niż granice polityczne. Życie wartościami, których źródłem jest kulturowe i religijne dziedzictwo narodu, umożliwia własną identyfikację, tożsamianie z krajem pochodzenia, nade wszystko zaś zachowanie godności człowieka. Identyfikacja z tym dziedzictwem łatwiejsza wydaje się być w krajach, gdzie polskie narodowe ideały objawiły się w formie wspólnej walki o niepodległość, za wolność naszą, waszą, bądź dzięki wielowiekowej tradycji emigracyjnej. Wielka emigracja do Francji na przykład, lub też dzięki utrwalonym postawom wielkich Polaków, których dzieła świadczą o narodzie, z jakiego oni wyrośli, m.in. Ignacy Romejko w Chile. Niezależnie od okoliczności tworzących obraz sytuacji emigracyjnej, dziedzictwo kulturowe stanowi dla Polonii źródło wewnętrznej siły i natchnienia. Jest także specyficznym kluczem umożliwiającym interpretację dziejowych losów, priorytetów oraz czynników determinujących jej rozwój. Odniesienie do ojczyzny, czyli kraju pochodzenia i do całej jego spuścizny kulturowej jest traktowane jako relacja obustronna. Emigrant potrzebuje więzi z krajem swych przodków. Z drugiej strony kraju pochodzenia brak tejże więzi odczuwa jako stratę lub szkodliwe rozproszenie. Tę prawdę uświadamia m.in. Polakom w Kolumbii Ojciec Święty, tłumacząc znaczenie synockiej powinności względem ojczyzny tymi słowami: bo wobec ojczyzny zaciąga się dług, tak samo jak się zaciąga dług wobec rodziny, wobec rodziców. To jest podobny związek, bardzo podobna zależność i bardzo podobny też dług. Pragnąc wyjść naprzeciw takiemu stanowi rzeczy oraz sprostać pokładanym nadziejom, emigracja świadoma swojej roli nie może traktować opuszczenia kraju jako zerwania więzi bądź ich osłabienia, ale winna widzieć w swym losie szczególne posłannictwo, mające na względzie twórcze, pozytywne przeszczepienie kulturowego bogactwa do nowej rzeczywistości. Nobilitacją wydaje się również podniesienie rangi służby ojczyźnie do kategorii ofiary, tej samej, którą składały rzesze migrantów minionych epok, uosabiających mickiewiczowskie pielgrzymstwo, tej samej, którą składa papież pierwszy. Małą i głęboką świadomość, co wielokrotnie podkreśla w swoim słowie do rodaków żyjących poza krajem, że życie migracji wyrażać się musi w dualizmie. Z jednej strony nie może ona ulec rozproszeniu i nie zatracić swego ducha, z drugiej strony nie może żyć w izolacji, bo to również niesie ze sobą liczne dla niej niebezpieczeństwa. Do takich niebezpieczeństw zalicza m.in. nacjonalizm. Jest on zaprzeczeniem Bożego porządku w świecie, myśl którego fakt bycia dziećmi jednego Boga czyni wszystkich ludzi braćmi. Według więc Bożego zamierzenia migracja ma stać się wyrazem wzajemnego świadczenia społeczeństw i narodów wobec siebie. Proponowany tu uniwersalizm wymaga dojrzałej i świadomej postawy wobec emigracji. Aktualnym problemem staje się również fakt braku jedności w środowiskach polonijnych. Wpływa on niekorzystnie na wszystkie wymiary życia emigracyjnego oraz przyszłościowo prowadzi do zgubnych konsekwencji. Z uwagi na to w wystąpieniach papieskich pojawia się wezwanie do podjęcia odpowiedzialności za właściwy kształt emigracji dziś i przyszłości oraz prośba o jedność, o te same dążenia, tę samą miłość wspólnego ducha. Pojmowanie świata jako wspólnego domu Ojca nakłada na środowisko emigracyjne te same obowiązki wobec kraju osiedlenia,
jakie posiadają jego obywatele. Mocy stwierdzeniu dodaje odniesienie do słów Jeremiaszowych. Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się za niego do Boga, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Prawo Polaków do wspólnego domu, obywatelstwa wśród narodów świata potwierdzone zostało również dziejowo, poprzez szlachetne, kulturowe czy militarne dzieła na frontach całego świata. Kraj osiedlenia traktowany jest i definiowany prawie zawsze jako nowa ojczyzna, jako miejsce tworzenia nowej rzeczywistości, pisania nowej historii. Ale co istotne, ta nowa ojczyzna ma być miejscem dialogu z Bogiem, człowiekiem i światem. Dialog ten zakłada w swojej istocie dojrzałość człowieka oraz świadomość jego własnej tożsamości. Prowadzić dialog, jak podkreśla Jan Paweł II, to znaczy szanować podmiotowość każdego człowieka, podmiotowość całego społeczeństwa, czyli narodu. Z dialogiem wiąże się odpowiedzialność już nie tylko za kraj pochodzenia, ale także za nową ojczyznę, miejsce, gdzie pozostawia się niepowtarzalny ślad swego istnienia, swego życia, swojej wiary, swoich decyzji. Również okolicznościowe spotkania papieża z Polonią posiadają swoją specyfikę i sobie właściwą atmosferę. Spotkania z pielgrzymkami polonijnymi, harcerzami polskimi za granicą czy Radą Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata stają się okazją do rozważań na temat znaczenia wiary katolickiej i duszpasterstwa polonijnego w życiu emigracji polskiej. Wielokrotnie podkreślany zostaje wówczas fakt polskiej specyfiki emigracyjnej oraz przeświadczenie, iż emigracja nie kończy się wraz z pierwszym pokoleniem. Wnoszone bowiem przez rzesze migrantów w obce dotąd środowisko elementy takie jak sposób myślenia, język, obyczaj, religia, tradycja czy kultura narodowa to swoista spuścizna duchowa ojczyzny, trwającej odtąd nawet poza jej granicami. Inaczej sytuacja przedstawia się w kolejnych pokoleniach emigracyjnych, kiedy rodzice, tworząc dom w nowym środowisku, nadal wykazują troskę o narodowe wartości i kultywowanie wyniesionej z kraju tradycji. Zaś młode pokolenie zmuszone jest do stopniowej integracji z miejscowym społeczeństwem i przyjmowania jego wzorców zachowań. Te właśnie pokolenia wymagają szczególnej opieki ze strony duszpasterstwa polonijnego. Wielokrotnie w wystąpieniach papieskich uwaga Ojca Świętego skupiona jest na fakcie, iż Polacy, trwale zamieszkujący w nowych krajach swego osiedlenia, żyją z konieczności w świecie dwóch kultur, odmiennych tradycji i zwyczajów, co powoduje specyficzne problemy dotyczące rodziny, zwłaszcza kwestii dotyczących wychowania młodego pokolenia. Prawda o człowieku zajmuje naczelne miejsce w wypowiedziach Jana Pawła II. Jest ona z natury rzeczy fundamentem wszystkich jego nauczań. Od tego źródła wypływa zawsze wielka analiza, która sytuuje się ostatecznie w rozmaitych kontekstach. Człowiek w myśli nauczania papieskiego żyje zawsze we wspólnocie, należy do różnych społeczności i społeczeństw, jest synem lub córką swego narodu, dzieckiem jego kultury i wyrazicielem jego dążeń. Z uwagi na powyższe nie można dotrzeć do niego samego wśród wszystkiego, co go określa i warunkuje jako ziemskie bytowanie. Jednakże, aby zrozumieć osobę ludzką, będącą podmiotem każdego działania, trzeba nieustannie powracać do podstawowych prawd o człowieku. W szczególny sposób sytuacja migracyjna stawia człowieka przed koniecznością dorastania do duchowej dojrzałości. Tym samym człowiek w nowej dla niego sytuacji przekroczyć musi samego siebie. Musi posiadać więcej mocy ducha, wiary, nadziei, miłości,
by nie zatracić w swej walce tego, co stanowi o jego człowieczeństwie. Dostrzec należy, iż w bliskim znaczeniowo kręgu w papieskich wystąpieniach do Polonii pojawia się określenie emigrant i człowiek nadziei. Najpierw jest to nadzieja na pomyślność walki o odrodzenie zniewolonej ojczyzny, potem na lepszy byt w nowej ojczyźnie. W końcu jest to nadzieja na realizację ideałów, którym emigrant chciał pozostać wierny. Człowiek otwierający się na nową rzeczywistość emigracyjną nie przestaje być człowiekiem niosącym nadzieję ojczyzny, jak i tym, który dla tej ojczyzny jest nadzieją. Kraj pochodzenia, który, jak podkreśla to Jan Paweł II, nie wyposażył emigrantów w dobra materialne, ubogacił ich duchowym dziedzictwem, a to stanowiło o nich i tworzyło ich w całej pełni. W wystąpieniach papieskich jedność emigrantów to zespolenie serc, to jedność przez wspólne dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo tysiąclecia, dziedzictwo przodków, dziedzictwo kultury, dziedzictwo wiary, dziedzictwo Chrystusa i Kościoła. Jedność wyraża się jednak nie tylko przez wspólne dziedzictwo czy te same korzenie, lecz najpełniej uwidacznia się przez wspólną ofiarę Polaków. Myśl tę, podjętą jeszcze przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypomniał Ojciec Święty podczas audiencji z okazji 40-lecia bitwy pod Monte Cassino 18 maja 1984 roku, powtarzając, iż walka o Monte Cassino była walką o wyższe i szczytniejsze wartości, które należało uratować i okupić dla całej rodziny ludzkiej. W innym miejscu, w słowach skierowanych do młodych, podkreślona zostaje przez papieża kwestia wartości ofiary, iż tylko ona może dać poczucie sensu życia i poczucie spełnienia życia. Ofiara wymaga więc uczestnictwa, a uczestnictwo odpowiedzialności za życie swoje i za życie społeczne. Jedno ze spotkań Jana Pawła II z młodzieżą polską na emigracji, które miało miejsce w Castel-Gandolfo w dniu 3 sierpnia 1982 roku, wyeksponowało prawdę i wolność, wartości, których brak jakże boleśnie odczuwany był przez liczne pokolenia na całym świecie. Są to bowiem wartości nienaruszalne, gdyż na ich fundamencie opiera się wartość życia, w nich wyraża się wielka godność człowieka, godność osoby, godność dziecka Bożego. Fundamentem podejmowanych działań w każdym środowisku, tym bardziej w środowisku emigracyjnym, powinien być uniwersalizm chrześcijański, wyrażający się w otwartości i autentyczności. Jego zaś podmiotem i centrum być musi człowiek we wszystkich wymiarach, w szczególności w wymiarze duchowym. Wymiar uniwersalizmu tłumaczy Jan Paweł II następująco. Jego wielkość i oryginalność polegają w zdolności łączenia, spajania najbardziej różnych ludów w jedną, żywą, organiczną i dynamiczną całość. W taki sposób, że ani jedność nie doznaje podziałów, ani różnorodność nie traci nic ze swych zasadniczych bogactw. Poruszona już wcześniej kwestia uniwersalizmu chrześcijańskiego w wystąpieniach Jana Pawła II znajduje także swój wyraz w odniesieniu do problematyki patriotycznej. W myśl nauczania Ojca Świętego uniwersalizm wcale wzmacnia miłość do ojczyzny własnej tak, że może posunąć ona aż do poświęceń. Z drugiej strony wrażliwe na patriotyzm innych, przez co ostatecznie łączą się one ze sobą i wzajemnie wzbogacają. Istotą patriotyzmu Polaków żyjących poza granicami kraju obrazują wymownie słowa papieża kierowane do Polonii hiszpańskiej w Madrycie 3 listopada 1982 roku. To szczególne świadectwo części narodu polskiego wydatnia prawdę, iż także poza Polską Polacy niosą ojczyznę, promują jej wartości, pozostają wierni jej dziedzictwu i tej szczególnej więzi, jaka łączy Polaków żyjących w różnych miejscach świata.
Przypomnieć trzeba też słowa papieskiego uznania dla tej wspólnoty za zachowanie wraz z całą tradycją polską również tego, co jest osią i busolą tej tradycji, to znaczy wiary. Do wspólnoty polskiej w Rzymie natomiast w dniu 23 grudnia 1986 roku Jan Paweł II kieruje słowa wdzięczności za rolę, jaką ona pełni dla Polski w świecie i dla Polski w Polsce. Rozumiejąc siłę patriotyzmu, wzbogaconą poprzez oddalenie, uświadamia także wzajemność tej szczególnej więzi kraju pochodzenia i Polaków pozostających na emigracji. Wystąpienia papieskie często wskazują na postawy patriotyczne, wyrosłe na fundamencie wydarzeń, symboli. To sięganie do świętych wzorców w dziejach narodu służy poszukiwaniu autentyzmu i nobilitacji współczesności. Te same wydarzenia, choć chwalebne, są zwykle okupione, uświęcone ofiarą minionych pokoleń. Z tej więc kwestii wyprowadzona zostaje prawda, iż Polska ma prawo do prawdziwego postępu, takie jak każdy inny naród, a równocześnie poniekąd szczególne, bo okupione wielkimi doświadczeniami historii. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Domu Polskim imieniem Jana Pawła II w Rzymie 27 czerwca 1985 roku do Polonii świata skierowane zostały przez Ojca Świętego słowa oddające rozmiar zasługi polskiej migracji. Stało się to okazją do sformułowania ważnej kwestii, w myśl której trwałość i solidność fundamentów życia emigracyjnego wynika z budowania ich nie tyle na pojęciu emigracji, co na rzeczywistości ojczyzna. Prawda ta w całej głębi ma na celu jako nadrzędne, praktyczne zadania, mianowicie budowę świadomości emigracyjnej na rzeczywistości ojczyzna, tak, ażeby nigdy w żadnym kontekście emigracja nie oznaczyła wykorzenienia. Odniesienie do problematyki polonijnej zakreśla zwykle przestrzenny obszar świata poza Polską. Dzisiejsza konferencja daje możliwość ujawnienia inicjatyw reprezentowanych przeze mnie uczelni na rzecz Polonii, na rzecz Polaków żyjących w diasporze. Więc kilka słów o polonijnym profilu Akademii Polonijnej w Częstochowie. Akademia Polonijna rozpoczęła działalność we wrześniu 1992 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii. Od 2001 roku poprzez nazwę Akademia Polonijna uczelnia wskazuje na odniesienie do wartości, które stanowi Polska poza Polską. Akademia kontynuuje tradycję studium generale Uniwersytetu powołanego w 1671 roku na Jasnej Górze przez papieża Klemensa X. Misją uczelni zobrazowaną w jej zadaniach jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych nad Polonią, co wynika ze statutu, wychowanie studentów w duchu wartości chrześcijańskich, poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa polskiego. Współpraca z instytucjami polonijnymi, tworzenie forum dla kontaktów i wymiany między naukowcami różnych krajów, a szczególnie związków z Polonią, wspieranie i utrzymywanie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany kontaktów oraz rozpowszechnienie wiedzy o Polonii przede wszystkim poprzez publikacje i organizowanie spotkań naukowych. Warto podkreślić, że w roku 2001 Stowarzyszenie Pro Publico Bono przyznało uczelni wyróżnienie w kategorii inicjatyw edukacyjnych na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. Uczelnia kształci bowiem studentów ze zdolnością do krytycznego spojrzenia na różnorodne problemy
wymagające podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Formuje postawy młodych ludzi, tak by godni byli przynależeć do wspólnoty europejskiej i żyć w poczuciu własnej tożsamości, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, które są spuścizną kulturową oraz ogromnie cennym dziedzictwem Polaków na obczyźnie. Szczególną rolę w działalności uczelni odgrywają inicjatywy naukowo-badawcze i dydaktyczne, których celem jest upamiętnienie i popularyzowanie historii narodu polskiego w latach szczególnie 1939-1989, utrwalenie dziejów III Rzeczpospolitej, jak również losów Polonii i Polaków za granicą. Badania koncentrują się na roli i znaczeniu dziedzictwa kulturowego polskich i polonijnych instytucji oraz osób zasłużonych w kraju i poza jej granicami. Uczelnia inicjuje, realizuje szeroko rozumiane dzieło na rzecz wspierania myśli niepodległej ojczyzny. W szczególności dotyczy to gromadzenia, opracowania i upowszechnienia archiwaliów oraz poloników zagranicznych. Edukacyjna misja uczelni wyraża się w inicjatywach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, a tym samym pogłębienie świadomości historycznej i patriotycznej młodych pokoleń. Mam tu na uwadze pomoc młodemu pokoleniu w poznawaniu własnej przeszłości, jak i wychodzenie naprzeciw jej duchowym potrzebom. Inicjatywy podejmowane przez uczelnię, w szczególności spotkania, konferencje, prelekcje, wykłady otwarte, działalność wydawnicza ma na celu popularyzację historii Polski w latach wspomnianych, przybliżenie sylwetek i dokonań wybitnych Polaków, kreujących pozytywny wizerunek Polski w świecie, takich jak pani Zofia Korbońska, pan Jan Nowak-Jeziorański, czy nasz wielki protektor, obecnie patron, pan Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent II Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Jedną z idei krzewienia dziedzictwa kulturowego Polski jest realizacja programu nadal z myślą o Polsce, w ramach którego od 2000 roku realizowana jest seria pod tym samym tytułem, skupiająca dokumentalne produkcje filmowe, publikacje o tematyce historycznej, spotkania, konferencje, prelekcje, wykłady związane, jak już wcześniej wspomniałem, z historią Polski. Chciałbym szczególnie uwydatnić ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w ramach Akademii Polonijnej w Częstochowie. Mam tu na myśli produkcje filmowe, Wszystko co nasze, historia życia Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej, londyńskie dni generała Władysława Sikorskiego oraz film z orłem w koronie. Uczelnia angażuje się także w organizację i koordynację konferencji, m.in. Józef Piłsudski w Częstochowie i na Jasnej Górze, kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański, czy też idee niepodległościowe, a druga konspiracja. Nie sposób nie podkreślić, że w ramach funkcjonującej w Akademii Polonijnej w Częstochowie Szkoły Języków i Kultury Polskiej uczelnia współpracuje m.in. z Europejskim Centrum Polonijnym we Francji, Zrzeszeniem Nauczycielstwa Polskiego za granicą w Londynie, Wielkiej Brytanii, Kulturowo-Oświatowym Centrum im. Karola Matuszyńskiego w Stryju na Ukrainie, ambasadami polskimi za granicą, polskimi misjami katolickimi w świecie. Ponadto Akademia Polonijna patronuje Międzynarodowej Olimpiadzie Kulturalno-Naukowej Poloniada, utrwalonej już przeszło 12-letnią tradycją, której organizatorem jest Fundacja Młodej Polonii z Warszawy. Corocznie
Do zagranicznych edycji konkursu przystępują uczniowie z 30 krajów świata, popularyzując dokonania wybitnych Polaków. Chciałbym jeszcze kilka słów, już powoli kończę, proszę jeszcze o cierpliwość. Wiem, że to jest długie, ale jestem ostatni, to mam możliwość dużo przemawiać, prawda? Nikt nie czeka. Chciałbym jeszcze dwa słowa o dorocznych wykładach imieniem Stefana Kurbeńskiego, które odbywają się pod nazwą Polska w Europie, którym patronował wielki protektor, wspomniany prezydent Ryszard Kaczorowski oraz budowa po Stefanie Kurbeńskim, działaczu polskiego państwa podziemnego, poświęcone są problematyce z zakresu nauki, kultury, polityki, historii oraz aktualnej sytuacji krajowej i międzynarodowej. Wydarzenie to wiąże się ze świętem uczelni, które odbywa się corocznie w maju. I jeszcze jedno słowo o polonijnym festiwalu multimedialnym Polskiej Ojczyzny. Od 2004 roku włącza się Akademia w realizację projektu polonijnego festiwalu. Festiwal ma charakter otwarty dla twórców profesjonalnych i amatorów z całego świata, podejmujących problematykę Polonii i Polaków żyjących w diasporze. Celem festiwalu jest przede wszystkim promocja środowisk polonijnych w świecie, eksponowanie ich w związku z macierzą, wskazywanie na losy Polaków za granicą, ich sukcesy, dokonania. Inicjatywa ma przyczynić się do ugruntowania poczucia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, wzmocnienie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego. Zadaniem festiwalu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, upowszechnienie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej za pomocą najnowszych technik multimedialnych. Również chciałbym jedno słowo o polonijnym wymiarze działalności Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii. Działa ono przy Akademii. Ma na celu również rozwijanie i koordynowanie działalności naukowej w zakresie dziedzictwa kulturowego Polonii oraz upowszechnianie wiedzy o Polsce, realizując plany odnoszące się do tak szczytnych zamierzeń, które tworzą specyficzne środowiska oraz stwarza warunki dla rozwoju nowych polonijnych inicjatyw. Tutaj opuszczam, żeby przybliżyć zakończenie, ale jeszcze kilka słów chciałbym powiedzieć, że aktualnie Stowarzyszenie przygotowuje wielką encyklopedię Polonii Świata. Encyklopedia ma na celu promocję Polski, Polonii, Polaków w jak najszerszym zakresie. Planowane jest rozpowszechnienie encyklopedii w placówkach dyplomatycznych oraz bibliotekach narodowych w świecie. Kończąc, chciałbym zaprosić Państwa do współpracy w zakresie wszelkich polonijnych inicjatyw, zarówno naukowo-badawczych, jak i organizacyjnych uczelni oraz Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii. A więc zapraszam za rok na przyszły festiwal. W tym roku dyrektor, organizator konferencji był obecny, więc mógł więcej powiedzieć na ten temat, jak z drugiej strony to odbiera. Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie za zaproszenie podziękować, szczególnie pozdrowić księdza generała, który Akademię Polonijną przed rokiem na uroczystości inauguracyjnej odwiedził, a więc jesteśmy tutaj z Towarzystwem Chrystusowym w bardzo żywych więzach, za co serdecznie dziękuję.